Państwa, znajdujemy się w tym momencie w Gdańsku Głównym na reprezentacyjnej Starówce. Tuż za mną stoi brama Wyżynna. Za nią zaś niedaleko, niewiele dalej jest kolejna brama, Złota Brama, za którą leży ulica Długa i Długi Targ, które razem tworzą tak zwaną Drogę Królewską. Skupmy się jednak na tej tutaj budowli. Jest to XVI-wieczna brama miejska, która wcześniej komponowała się w fortyfikacje miejskie. W tym miejscu, w którym teraz stoję, była kładka, a tuż pod nią znajdowała się fosa. Skupmy się na ornamentach wyżej. Po mojej prawej stronie znajduje się herb Prus Królewskich, czyli ówczesnego Pomorza Gdańskiego. Maksymalnie po mojej lewej stronie jest herb Gdańska i po środku tej budowli widnieje herb Rzeczpospolitej. Natomiast odrobinę niżej znajduje się sentencja łacińska, która czytana w całości brzmi mniej więcej tak: sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszystkich królestw. I teraz uwaga, bo jest tu element humorystyczny. Oczywiście element humorystyczny sprzed wieków, więc nikogo nie będzie już bawił. Ale jeśli przeczytamy tylko dolną linię, to brzmi to mniej więcej tak: rum jest podstawą wszystkiego. I ten oto żarcik jest uznawany za taki typowy gdański humor właśnie sprzed wielu, wielu lat. Znajdujemy się w tym momencie przed Złotą Bramą, za którą jest ulica Długa. Ta oto brama powstała w 1612 roku. Jest zbudowana w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Tuż nad wejściem znajduje się ponownie herb Gdańska, a nad nim cytat z Biblii, z Psalmu 122, napisany w języku niemieckim. Jeszcze wyżej widzimy 4 postacie, które w alegoryczny sposób ukazują nam dążenia dawnych gdańskich mieszczan. Jest to m.in. wolność, sława, pokój, a także szczęście. Znajdujemy się w tym momencie na ulicy Długiej, która to praktycznie od wieków towarzyszyła Gdańskowi. Pojawia się w dokumentach miejskich już w XIII wieku, kiedy to jest traktowana jako jedna ulica. Obecnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, są tak naprawdę dwie ulice. Teraz jest to ulica Długa, jakieś 200 metrów dalej przechodzi to już w tak zwany Długi Targ. Ulica Długa od wieków była miejscem zamieszkania najbogatszych ludzi w Gdańsku, różnego rodzaju kupców, burmistrzów, polityków. Także te wszystkie kamienice, które tutaj widzimy, były to kiedyś siedziby wielmożnych rodów gdańskich. Znajdujemy się w tym momencie przed kamienicą Uphagena. Był to XVIII-wieczny rajca gdański, który, można się zastanawiać, dlaczego właściwie teraz tutaj o nim mówimy. Otóż jego kamienica jest bardzo ciekawa z dwóch powodów. Jest to jedyna w Polsce XVIII-wieczna kamienica, która jest obecnie udostępniona do zwiedzania. I co ciekawe, znajduje się w niej oryginalny XVIII-wieczny wystrój wnętrz. Ponieważ Uphagen zakazał swoim spadkobiercom wszelkiego rodzaju remontów, wobec czego ten inwentarz XVIII-wieczny przetrwał aż do dzisiaj i możemy go spokojnie oglądać. Znajdujemy się w tym momencie na Długim Targu. Tuż za mną stoi fontanna Neptuna, która została wybudowana w 1633 roku. Natomiast ten odcinek, dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w średniowieczu handlowano tutaj żywymi prosiętami, stąd też
wyłoniła się nazwa Targ Prosiąt. Dokładnie ten odcinek pomiędzy ratuszem miejskim a fontanną Neptuna był kiedyś nazywany Targiem Prosiąt. Przejdźmy odrobinę dalej. W tym momencie za moimi plecami znajduje się dwór Artusa. Było to miejsce spotkań kupców gdańskich, ośrodek życia towarzyskiego, a później także giełda. Tuż przed dworem Artusa znajduje się statuetka Merkurego. W latach 20., na początku XX wieku był taki zwyczaj, że jeżeli z kimś było się w konflikcie i chciało się go o tym poinformować, to wysyłało mu się zdjęcie pośladków właśnie tego Merkurego. Dalej znajdujemy się na długim targu. W oddali widać zieloną bramę. Można się pytać, skąd ta nazwa, prawda? Ponieważ jak dobrze widać, brama nie posiada już obecnie zielonego koloru, ale prawdopodobnie lata temu taką właśnie barwę miała ta brama. Wcześniej to miejsce nazywało się Bramą Kogi, ponieważ dalej znajdowała się przystań, do której cumowały statki, tak zwane kogi. Brama w obecnej postaci miała służyć polskim królom za rezydencję w czasie ich pobytu w Gdańsku. Natomiast żaden król polski nigdy nie skorzystał z usług tej oto bramy. Jedynie przez kilka dni nocowała tam polska królowa w XVII wieku.